Cześć, tu Eurowizja.org. Jesteśmy z naszą wspaniałą reprezentantką, Kasią Moś, i weźmiemy ją w krzyżowy ogień pytań od naszych czytelników. Specjalnie przez cały dzień zbieraliśmy najbardziej ciekawe, ale też dziwne pytania dla Ciebie. Wspaniale. Oczywiście musimy zacząć od tego, jakie masz wrażenia z próby, co byś chciała zmienić? Tak jak już mówiłam wcześniej, przyciemnimy troszkę wizualizację, ponieważ na komputerze one wyglądały na ciemniejsze, a potem z tymi mocnymi białymi światłami okazało się, że one są za niebieskie. Chcemy, żeby były ciemniejsze, więc to będziemy zmieniać i zastanawiamy się jeszcze nad sukienką. Na drugiej próbie będę miała inną sukienkę i zobaczymy, która będzie nam się bardziej podobała. Nasi czytelnicy dopytują się o tą sukienkę ciągle. Czy możesz nam zdradzić jakieś... Ona też będzie jasna, w zasadzie dół będzie bardzo podobny, w sensie materiał będzie też taki lejący, przeźroczysty, tylko trochę inaczej wygląda góra, jest też z innego materiału. No zobaczycie po drugiej próbie. I też czekamy na jakieś Wasze uwagi i komentarze. Właśnie, czy Ty przejmujesz się komentarzami czytelników, czy śledzisz? Nie, staram się nie śledzić, aczkolwiek jeżeli to są jakieś konstruktywne komentarze, konstruktywna krytyka, to jak najbardziej bierzemy ją pod uwagę, aczkolwiek myślę, że tak czy tak staram się słuchać siebie. Tak robię od lat i tak dalej myślę, że będę robić. Świetnie. Kasiu, za Tobą szereg imprez przedeurowizyjnych, pierwszych kilka dni w Kijowie. Jakie miałaś wyobrażenia o konkursie w styczniu, przed wzięciem udziału w preselekcjach? Przede wszystkim nie wiedziałam, że są organizowane takie koncerty w różnych krajach europejskich. Dowiedziałam się po tym, jak już ten konkurs, znaczy te preselekcje wygrałam polskie, i to było bardzo dla mnie zaskakujące i bardzo się z tego ucieszyłam, ponieważ no, nie byłam na przykład w Izraelu i to jest też fajne, że możemy zaprezentować swój utwór przed publicznością właśnie w różnych krajach, oswoić się też z tą piosenką na scenie. Każdy nasz koncert był nagrywany przez różne blogi, różne portale, więc potem dobrze też jest odsłuchać swojego występu i zobaczyć, co należy jeszcze poprawić. Oczywiście to też zależy bardzo jednak od nagłośnienia, bo raz słyszymy się lepiej, raz słyszymy się gorzej. Jak wiemy, to jest bardzo istotne dla utrzymania się w tonacji, także, ale ta cała trasa moja naprawdę była cudowna i strasznie się cieszę, że mogłam tego doświadczyć i myślę, że to zostanie ze mną, te wspomnienia zostaną ze mną już na zawsze. Dobrze, to teraz może jedno pytanie z tej serii dziwniejszych. Wiem, że w trakcie tych koncertów poznałaś wielu uczestników. Nasi czytelnicy pytają się, kogo spośród uczestników, fanów, dziennikarzy zaprosiłabyś na grilla do swojego ogródka? Ojejku, dużo osób. Przede wszystkim zaprosiłabym Finów. Zaprosiłabym Blanche z Belgii, zaprosiłabym całą reprezentację Czechów, Martinę Bartę. Zaprosiłabym, chociaż jeszcze nie poznałam, reprezentanta Portugalii. Wydaje się bardzo miłym gentlemanem, młodym człowiekiem. Ale myślę, że bardzo dużo ludzi bym zaprosiła. Zaprosiłabym oczywiście Wiwi Blogs, zaprosiłabym Was, zaprosiłabym też panów z SKZ, tak to pewnie się odmienia, ponieważ oni w zasadzie już od Rygi pytają się mnie i zadają mi wiele pytań i jakoś tak też czuję się, że znam ich od lat. Więc tak, zaprosiłabym też tutaj swoją polską, oczywiście całą ekipę, z którą przyjechałam, bo bardzo zaprosiłabym Krzysia. Także no, to jest fajny bardzo czas. Dobrze, to będziemy się dopominać w takim razie o to zaproszenie. Zapraszam do Mszany Dolnej, do mojej rodziny, bo to jest właśnie taką mam w głowie myśl, że już nie mogę się doczekać po Eurowizji, żeby jechać właśnie do Mszany, odwiedzić moją ciocię i moją kuzynkę, bo tam robimy najlepsze grille na ogródku.
Jeżeli nie boicie się 8 psów, 5 kotów i królika, to serdecznie zapraszamy. A właśnie, mam jeszcze jedno pytanie związane z twoimi psami. Czytelnicy pytali się, którego psa zabrałabyś ze sobą na Eurowizję? Gdybyś mogła oczywiście. Gdybym mogła, zabrałabym Zetkę, myślę, i Felka. Felek jest bardzo przyjazny wobec ludzi. Zeta jest zabrana ze schroniska i ona na początku czasem reaguje agresją, ponieważ się boi, ale jest strasznie słodkim alejamnikiem. Jest bardzo inteligentna i kochana. A Feluś to jest duży pan Kluska. Myśmy go znaleźli, jak ważył 18,5 kg, to jest bardzo duży pies. Miał 2,5 kg kamieni wapiennych, które jadł z głodu i znaleźliśmy go na minus 20-stopniowym mrozie koło Zawiercia. I no już od paru lat jest z nami i no niestety ma to, niestety przez to, że głodował tyle, w zasadzie nie wiemy ile, ale myślę, że na pewno z 2-3 miesiące, to po prostu teraz je za 3. Jest dość gruby, ale nie ograniczamy mu jedzenia, jakoś nie potrafimy. Dobrze, to jeszcze na koniec zapytam się o twoje plany poeurowizyjne, oczywiście o współpracę z Finami i czy planujesz wydać jakiś radiowy hit? Radiowe hity. Czyli przygotowujemy, już nagrałam w zasadzie jeszcze teraz w międzyczasie piosenkę po polsku. Będziemy próbowali dostać się do Opola i zobaczymy, czy nam się uda, czy nie w tym roku. I więc na pewno wydamy tą piosenkę, przygotowujemy płytę i już na przykład 1 czerwca zagramy duży koncert w Warszawie w klubie Progresja, na który serdecznie... Właśnie, wszystkich zapraszamy na ten koncert. Wszystkich zapraszamy, zagramy materiał z płyty Inspiration, zagramy parę premierowych utworów, między innymi ten, który przygotowujemy właśnie do Opola, zagramy parę coverów z całym bandem, z wizualizacjami, więc myślę, że będzie fajnie na tym koncercie. Dobrze, w takim razie zapraszamy wszystkich na koncert Kasi 1 czerwca. 1 czerwca Warszawa, klub Progresja. Trzymamy kciuki przed drugą próbą i życzymy wszystkiego dobrego. Wzajemnie, dziękuję Dziękujemy serdecznie. za rozmowę. Pozdrawiam Was gorąco, pa pa.